Cześć, witajcie na kanale Tenis Stołowy Czopiarze. W dniu dzisiejszym testujemy dla Was czopa Sauer & Troger Hellfire X. Po udanej pierwszej wersji długiego czopa Sauer & Troger Hellfire, niemiecki producent poszedł za ciosem i stworzył zupełnie nową wersję. Testy i prototypy powstałe na potrzeby wyprodukowania nowej wersji trwały przeszło 3 lata. W końcu powstała układzina Sauer & Troger Hellfire X. Sebastian Sauer zebrał w swojej ekipie najbardziej wykwalifikowanych zawodników defensywnych, którzy praktycznie i merytorycznie wzięli udział w fazach testów, jak również w miarę rozwoju powstawania projektu Hellfire X udzielali cennych wskazówek. Długi chop Hellfire X jest idealnym balansem pomiędzy szybkością, kontrolą i efektem zakłócającym. Praktycznie żaden z tych parametrów nie wywyższa się zbyt mocno ponad inne. Dzięki temu Hellfire X praktycznie pod każdym względem w rękach wprawnego defensora może być bardzo niebezpieczny dla przeciwnika. Budowa chopów jest specyficzna, ich rozstawienie pomiędzy sobą jest dosyć szerokie, dzięki czemu efekt ugięcia podczas uderzenia jest bardzo widoczny. Wierzch chopów jest dość mocno przyczepny, chopy są dość grube i szerokie. Pierwsze wrażenie, jakie mieliśmy podczas dotykania chopa Hellfire X, to przekonanie, że chopy są dość twarde. Szybko zmieniliśmy zdanie, odbijając kilka piłek kontrolnych. Czucie podczas uderzeń jest bardzo miękkie. Hellfire X jest nieco szybszy od swojego poprzednika. Jest również na pewno bardziej miękki i giętki. Czucie uderzeń w stosunku do pierwszej wersji Hellfire jest dużo bardziej miękkie. Zestaw, jaki otrzymaliśmy do przetestowania od producenta Sauer & Troger, to najnowsza deska typu All Around Unicorn, okładziona na forehand Secret Flow koloru czerwonego na podkładzie Max oraz długi chop Hellfire X w wersji bez podkładu OX koloru czarnego. Dla porównania otrzymaliśmy również Hellfire X w wersji na podkładzie 0,5 mm. Pierwsze wrażenie z gry było lekkim szokiem. Deska Unicorn w połączeniu z Hellfire X oraz okładziną gładką Secret Flow na podkładzie Max była bardzo lekka. Dawno nie mieliśmy okazji grać tak lekkim zestawem do gry. Uczucie lekkości było tak duże, że na początku po prostu ciężko było złapać wyczucie siły uderzeń. Trwało to jednak chwilę i po kilkunastu minutach gry sprzęt można było wyczuć w 100%. Za sprawą deski Unicorn czucie uderzeń jest jedyne w swoim rodzaju. Do tej pory nie spotkaliśmy się z deską, która miałaby tego typu czucie. Niewątpliwie jest to unikat wśród desek obecnie produkowanych. Łatwość gry chopem Hellfire X nie była dla nas zaskoczeniem. Przyzwyczajenie do pierwszej wersji chopa Hellfire i możliwości, jakie prezentował, wiedzieliśmy, czego możemy spodziewać się po nowej wersji światowego bestsellera. Kontrola zagrań własnych, jeżeli możemy to określić korzystając z własnej skali porównawczej, to 10/10. Nie ma mowy o niekontrolowanych uderzeniach i przypadkowych zagraniach. Stracone punkty i piłki były jedynie wynikiem błędów technicznych lub strategicznych w grze. Hellfire X nie pozwala na przypadkowe zagrania, tylko precyzyjnie posyła piłkę tam, gdzie tego chcemy. Chop jest minimalnie szybszy od swojego poprzednika, ale nie jest to bardzo mocno odczuwalne, a już na pewno nie na tyle, aby po przesiadce z wersji starej na nową nie móc grać na odpowiednim poziomie. W wersji OX blokowanie pasywne przy stole chopem Hellfire X to czysta przyjemność. Robi się to tak łatwo, że praktycznie wystarczy w odpowiednim miejscu przyłożyć rakietę do piłki i piłka sama wchodzi w pole gry. Blokowanie aktywne sprawiało nam dużo więcej problemów. Ten element naszym zdaniem nie jest na samym początku przygody z Hellfire X najłatwiejszy do wykonania. Na pewno wymaga więcej ogrania i przyzwyczajenia się do specyfiki chopa. Kosa z drugiej i trzeciej strefy to naprawdę nic trudnego. Piłki zagrane kosą z chopa Hellfire X mają to do siebie, że po odbiciu się na stronie przeciwnika stają w miejscu.
Przeciwnikowi ciężko jest ustawić się we właściwej odległości od piłki, aby uderzyć ją w tempo i przebić na drugą stronę. Odwrócenie rotacji przy kosie jest na poziomie porównywalnym z poprzednią wersją Hellfire. Zbijanie piłek chopem Hellfire X to czysta przyjemność. Tutaj piłki mocno zbite są bardzo trudne do podniesienia przez przeciwnika. Po mocnym zbiciu piłka ewidentnie ma zakłócenia i leci zygzakiem. Jest to bardzo duży atut chopa Hellfire X. Odbiór serwisów z jakąkolwiek rotacją przychodzącą jest bardzo łatwy, ponieważ Hellfire X ma bardzo małą wrażliwość na rotację przychodzącą. Naszym zdaniem Hellfire X różni się od poprzednika tym, że praktycznie nie ma słabych elementów gry. Jest to na pewno chop do zagrań wszechstronnych. Można nim wykonać praktycznie każdą z technik gry długim chopem, a szczególnie niebezpieczny będzie podczas atakowania i mocnych zbić, gdzie piłki siadają przeciwnikowi na stole i ma problemy podnieść je do góry. Jest to na pewno chop do gry aktywnej, to właśnie wtedy jest najbardziej niebezpieczny. Na koniec warto dodać subiektywną uwagę z naszej strony. Chopa Hellfire X naklejaliśmy na kilka różnych desek, ale na żadnej z desek nie miał takiego odwrócenia rotacji i zakłóceń jak na desce Sauer Entroger Unicorn. Ciężko jest nam powiedzieć, czym jest to spowodowane, ale niewątpliwie jest to zauważalne zarówno dla grającego, jak i dla przeciwnika. Ciekawostką jest również fakt, że grając wersję na podkładzie 0,5 mm nie czuliśmy jakiejkolwiek różnicy, jeżeli chodzi o pogorszenie kontroli zagrań własnych. Może więc warto na początek spróbować wersji na podkładzie. Jeżeli takowa Wam nie podpasuje, to uwierzcie nam na słowo. Podkład z Hellfire X da się bardzo łatwo zdjąć i mamy wtedy wersję na OX. Istotna uwaga na koniec. Chop dużo lepiej sprawuje się klejony na klej wodny niż na folię do okładzin. Dziękujemy firmie Sauer Entroger za możliwość przeprowadzenia recenzji i udostępnienia sprzętu do gry.